I mean, just lost it. Yeah, I'm going to say, obviously race control will take a look at it. I'm going to say the 77 gave enough room. The 51, the FDA Esports car was over the curb. It was a little bit of an aggressive turn-in. Yeah. I'd almost say there was enough room there. It's a massive shame. We can really see the onboard here. Oh, he tried so hard to No dobra, witam czat. And then let's see if we can stay on board with once he's actually got back going again as to how the damage was. Yeah, a little bit down on the left, on the right. Yeah, so they've pitted early, either way, which is a bit of a shame. Is that their podium chance over? No, not yet. Not yet. Not when the pit stops are still up in the air, when we're still expecting the odd splash here and User there. disconnected from your channel. Not over for their podium challenge. I love the facial. Dobra, jestem bardzo zestresowany po prostu tym, żeby dojechać do mety. Bardzo, żeby coś, już tyle rzeczy, ten silnik, temu monitory wpadły, tu coś. Och, już do mety. Agustin 2 stinty jedzie, czyli jeszcze został mu 1 plus okrążenie. Squeezy from Tesla RHG and a big slide from the Simsa Esports guy. Here come the two LMPs to try and cut through. They need to be careful here. Gustav Grim, it's not Gustav Grimbergers anymore in that Simsa car. Armin Binder it is now. Giving the LMP car on the outside a bit of elbows, which was a bit unnecessary. Now, I will say that, like, again, for Simsa, they've been getting better and better as the season's gone on. Their results started with 11th, then it was 10th, then 9th, then 9th, currently running in 9th position in this race as well. So they've been finding a bit more speed as the season's gone on. For Tesla RHG, they've been in the barrier right here as they were sent off beautifully by their teammates in the number 18 LMP car. I will say with the Simsa Esports car, I can't remember the exact story, but Sebastian Wunsch, who's behind the wheel of this car, one of the drivers of the Simsa Esports car, I'm pretty sure. So we box this lap for fuel. I hope that the screen will hold until the end. I think it was his wrist, might have been his hand, but either way, had an injury, in the hand department anyway. And was unable to take part in the races. And so this is his return to the Le Mans Virtual Series. If they can get another decent point-scoring finish, that would be a great return. User joined your channel. I've only got 10 minutes left in my broadcast, Lewis, and we've not spoken anything about tech stuff. I do want to adjust. I do Dobra, want to pójdę prysznic wezmę. a couple of things that have been brought up on Twitter. Why is nobody using VR? And Będę za why jakieś is 10 nobody minut, myślę. using motion? Okay, right. Well, motion's an easier one than VR, right? So I think we can cover motion one off quite easily. So to give you it in a very basic sense, motion is great for some things, but when you're actually racing, when you're actually wanting to drive quickly, not so much. And the reason is that the distance that you can travel on a motion simulator is not really that far. Imagine if you have a motion simulator that can move 10 degrees left to right in a rotation. Now that sounds great. But when you go for a slide through a corner, that means that the motion rig can only rotate 10 degrees, and then if your car, which let's Idę prysznic wziąć, żeby ogarnąć i będę za 10 minut. Past 10 degrees, you get up to 25 to 30. Look at Nicolas Nielsen there. And once you pass that, the motion simulator stops at 10 degrees, and then it gives you no further information as to what's happening. And that when you're driving is Redline zjechał do pit stopu, my zjeżdżamy na tym okrążeniu. So it's better off just having what your hands and what your eyes are telling you. And to prove the point, Bruce Gioni, who So don't forget to request the he pit. manufactures here into the studio, has motion on the rig, but is not using it. Yes. To illustrate the also, point. it's loud and it's hard work, to deal physically, with. Yeah. And actually, to be fair, that's actually part of the reason why no one really races in VR, because VR is an endurance race, and VR is slapping a TV to your face, and that is quite hot and quite heavy when you're looking around. Now, for a sprint race, for your touring car race on a Thursday night, great fun, perfect, love it. For an endurance race, when you're going to be sat in the car for 3 hours at a go, then jumping back in, you're doing 7 hours over the day. Nah, you can't do that. It's just not worth it. Well, I do. I'm a massive fly the flag advocate for VR. Really? And I do all my racing in VR because it definitely gives me a level of immersion that I don't get from a screen. 100%. And I feel in the car in a way that the screen doesn't
give me that sense of being in. And the idea of turning and being able to look at that wheel and look at that wheel and turn my head into corners, especially tight corners like, you know, not Paddock Hill Bend, but you know, hairpins in various points around the world. It helps me. It makes me go faster. For sure, it makes me go faster. Half a second a lap around most normal circuits. Yes, it's hot. Yes, it's sweaty. And yes, the pixel rate, because my computer's not the best in the world, that's the other is thing, a bit shoddy. And you know, anyone that uses my VR headset's like, oh, the graphics are really rubbish. And then you like take the things off and have a look at it in the curved screen. It does look beautiful. Yeah, that's the other thing with VR is that you also need a good computer to run it. You know, you need, because it's very intensive, laborious for the computer to run. Whereas running a triple screen setup is normally an easier, it's more efficient, it's much easier to set up and more consistent with them, easy to jump in and jump out. That's why they typically use triple screens or an ultra-wide curved screen. Not too many people are poor like me that only use a single screen these days. Juan Pablo had a single screen. So one more stint, right? The same price bracket. Yeah, gotcha. Thank you, mate. Yeah. I think one we'll more VR stint, right? Where it will be commonplace. 100. VR is the future. Yes, I don't think many people one more really stint doubt for that. Like, Agustin. yes, we are going to see that a lot more, particularly in sim racing. It's just whether we will see it in the next couple of years by the proper top-level esports. I don't think we will for another couple of years. Well, I'm a trendsetter then, people. Well, we'll go. Take, for example, there are a few drivers on the grid. Rory McDuff is actually a good example of this. Is a driver who has VR and still races on a screen. We'll race on VR when doing like the casual stuff, the fun stuff, the more enjoyable stuff, but we'll race on a screen normally. Let's see what happened to Simsa Esports. So I was just chatting them up and saying how they've been doing such a good job, and they decided it was a good idea to go completely wide going down into Mulsanne corner. Didn't quite get it stopped, but at least it didn't jam on the brakes and have a spin and into the wall. Just blended off the throttle, went through the gravel, no harm done. Yeah, see, one time I did that, and this Will was win the championship with these positions. There was a 1991 build of Le Mans on R Factor 2 built elsewhere, and I swear I'll never download that ever again. Normally not, from what I heard, it's you lose it for half a point to car 70. I lost the rear end of the car and went straight on in practice, and then fell through the world. There was a hole on the inside, and as I'd slid round, and I just went back to pit lane. I was just chatting to my team, being like, something's just happened, and I can't explain it. It was very scary. Turned out that it happened to Nikodem Wisniewski in the race as well. Social media blunder from McLaren Formula 1 team this morning on a Sunday morning. Obviously a programmed tweet. What do you do on a Sunday when there's no racing, question mark? McLaren, there is racing. It's just not a Formula 1 race, there's loads of racing. There was racing on Thursday and Friday, a 24-hour race. And we have, of course, millions of races in the sim racing world happening right now, and this, the very pinnacle of it. So, well done to Svenja, who is #Le Mans Virtual, and replied saying, watching Le Mans Virtual. Yeah. Come on. Absolutely. McLaren will be here soon. And the irony there, of course, is that Lando Norris was involved last time and will undoubtedly be very well aware of what's going on this time. I'm a bit sad that Lando's not with us this time with his new team Quadrant. He should be. Yeah. Well, do you know what? There's another year and another Le Mans, and it'll be coming back. Good morning, everybody. Good afternoon. In fact, good afternoon, everybody. It's the first time I've seen daylight since we started this whole shebang. Well? I didn't sleep long, that's for sure. 4 hours off. By the time you get back, it's 3.5 hours off. You set the alarm 45 minutes before you're due on air, so that's 2.25 hours off. So, yeah, I slept. I took one step outside and was like wide awake instantly because it is cold here in Paris in January. Who'd have thought it? But it is beautiful. The sun is out and it is cold and crisp, and there's lots of people en plein air, Ben, enjoying their mornings. Well, wherever you are, whether it's morning, afternoon, or heading into evening for some of our teams already, thank you for joining us and thank you for staying with us. Those of you who have been up through your respective nights, whether, like Sage Karam, that meant starting at 5 a.m. or whether starting the race at 5 a.m. Or whether that means that you have been with us throughout the night in Europe. Great to have you with us into the closing stages. 1 hour, 59 minutes to go, Ben. And fun fact, a couple of laps ago, we passed the lap distance record for Le Mans Virtual.
because we did less laps last year because of our red flags. Fewer. All right. Come in here with your... We are going... Speaking your English. At this rate, we are definitely going to pass the 397 record. I was hearing, Does that mean Studio 397 needs to change their name? No, because it's still the official record is still 397. It's fine. When that changes, my racing number in sim racing, I'm a bit of a Sebastian Loeb fan. My racing number in sim racing is 78 because when I started sim racing, Sebastian Loeb had 78 That's how rally old wins. He was. Yeah, right. And then Sebastian Loeb decided to return to do sim rallying and then won one more, and I thought the 79 was a rubbish number and I didn't want it. So I kept 78. Have you asked Hayley how you say Sebastian Loeb? No. She can't say it. Can she not? It's like Sebastian... She can't say meme, though. Like Sebastian so Job. Loeb. She calls it Sebastian Job. Sebastian Loeb. Loeb. Yeah, but... and that's... I've got 2.5 minutes left before I'm off air. So You who else don't can I insult? Can I just say, you don't actually. Your time is up. Oh, it's pot. No, but we're doing it on the clock, and of course we started the race 5 minutes. No, we started the race 5 minutes past the hour, so we're not quite yet to 2 hours. Oh, We're all going retard. crazy. Ah, Yeah, but that's not how our schedule works. You didn't change that. I didn't change it. You're No, right. Outski. It's all right. Don't worry, fair viewers. He will be back at the end to add his nonsense to our You nonsense. do realise that by starting the race 5 minutes late, thanks very much, Juan Pablo Montoya, we have less time at the end of the show to get through everything. No. Don't worry. Everybody's bags are in the green room. We are ready to hit the deck. And actually, as soon as you go off, you need to book us 2 Ubers to get in. I don't think we're going to... the programme will finish when the programme finishes. It's half. I think it's half past, isn't it, normally, for this? 15, no, 15. 15, yeah, no, because this is... There's no way we're getting all the drivers back online by 15, bearing in mind that green checkered flag isn't until 5 past. Yeah, no, exactly. So slowing down lap, not that it exists. Yeah. So this is the thing with sim racing and stuff. The idea of a pre and a post show. The pre-show is hello and welcome. The qualifying's just begun, and the post show is here's the results. Goodbye. You need to do some posher sim racing shows. Yeah, exactly. I need to step up my game. It's all been set. Jimmy Allison and Cameron Roger, people that run a big series on R Factor 2, Virtual Endurance Championship with Jimmy Allison, and Formula Sim Racing with Cameron Roger. It is just like, here's the end of the race, here's the drivers that have won, and we're going to bed now, goodbye. Because it's normally, goodness knows what time in the evening, and we are all tired. And let's be honest, sim racers, when you talk to them, it's kind of like, yeah, well. Quite a lot of chat race going on, by the way, on the Discord channel about what happened between the Porsche and the number 1 car. Because it was a warning. Kuba Brzezinski gets a warning for blocking the 91 car, and he said, what else could I do? I have to enter my pit box. My pit box is there. You've given me a warning for blocking the car, but I had no other option. Yeah. So I think it was more so that, especially if you look at it, it was as Kuba would come into his box, and then he was reversing and trying to move in the pit lane as the 91 was trying to escape. He'd have come into his box and then seen, oh right, the 91's trying to move now. I'll just wait for the 91 to go. But then a few of the drivers, Dennis Lind, Devin Browner, are both saying and agreed with by countless numbers of the drivers, is that the virtual mirrors don't really give you much information when you're quite close, i.e. a blind spot. You'll have exactly that limited, in fact, more limited visibility in the real world, because you 100%. Can't see sideways either, because you've got wing seat, you've got a hands device, and you're wearing a helmet. Exactly. So, yeah, turning around doesn't actually happen, and when you're racing on a sim, turning around doesn't help, because you're just seeing the back of the room and not the back of not the back of the car. So, it is very difficult. And unfortunately, no matter how much you try and get yourself off sync with everybody else at the start to avoid all those issues, eventually somebody else will be in the pit lane next to you at the same time. I mean, incredibly unlucky that the 91 and the 1 are in the pits at the same time. One is leaving whilst one is arriving. Just, there's enough cars out on track, there's enough laps, and it just so happens. It's super unlucky, and luckily it is just a warning. It's just Eduardo giving a little slap on the wrist, and we carry on unaffected. Because he's not going to cost them for the race for something that actually didn't cost anybody else the race and wasn't deliberately their fault. I mean, the least lucky thing was the 3 GCE cars that were eliminated by one random Alpine that had connectivity issues and just sort of rammed things on the way round to the pits and fired 3 off into the barriers, none of whom are now still running. So, that's unfortunate, because, again, in the real world, we talked about this in the middle of the night,
no LMP car would survive that first impact with the 6-to-1 Action Sport car that fired it up into the air, never mind into the barriers. Two have rammed the other two, but in the virtual world, these things are a possibility. Yeah, I remember seeing one very infamous clip from a championship, a touring car championship a while ago in sim racing, where a driver by the name of Ruud Heestebeek was driving, and again the same thing happened. He couldn't see any of the other drivers and went through the chicane at Watkins Glen on the bus stop, and it was 1, 2, 3, 4 was just barreling them out of the way, and it was hilarious, but a bit tragic for everyone having their races. It's like when you get bored. Jestem. No, warninga dostaliśmy za to za mocę w picie. I spytałem się tego dyrektora wyścigowego, mówię, no ale to co ja miałem zrobić w takiej sytuacji? Przecież jakoś muszę wjechać do tego. On mówi, że lepiej było jakby pojechał do przodu i wycofał po prostu na swoje stanowisko. To mówię, no ale to teraz przynajmniej mam pewność, że nie uderzę w Porsche, a jak pojadę do przodu, to jest duża szansa, że cofając po prostu walnę w to Porsche. To napisał, szanuję twoją opinię, dzięki. Także pogadali sobie chłopaki. The entire field, but in LMP, 71 Real Team Hydrogen leading from the number 1 GPX Rebellion Esport, and Floyd by Colles, number 4 machine. So I need to find out what happened to 28. They are now the last running car for Loche. So they have dropped out of the lead battle and are 2 laps behind the leaders. In GTE, 71 BMW Team Redline leading from the 91 Porsche, so much so far, so good. 77 up to 3rd, FDA in 4th place. And so nie, no tu jest cały. Jimmy tu jest tylko od technicznych spraw, od serwerów, a tu jest cały sztab, no wiesz, ten prawdziwy dyrektor wyścigowy z Le Mans i tak dalej. I'm down here in the social corner where we've been listening to you. Those of you who've been using the hashtag Le Mans Virtual. We've also been seeing what's been trending, what the other racing championships or series have been saying, and one that caught our attention was the tweet from McLaren F1. Now, of course, it's Sunday morning. Maybe they haven't had their coffee yet, because their tweet says, "What do you do on a Sunday when there's no racing?" Asking for some friends. McLaren. Just a quickie, 24 hours of Le Mans Virtual is actually going on right now. 24 hours of Dubai was yesterday. So, yeah, there's always something. There's something for everyone. So if you're not already tuned in, maybe you should get a little tweet, update that, and tell everyone to come over and watch 24 hours of Le Mans Virtual. So moving on to our next, we actually asked where you're watching from, who you're watching with. We've even had a photo of someone with his dog. I don't know if we've got that photo, but here are 2 little children that are watching it, probably with their mum or dad. Le Mans Virtual, a great way to spend an early Sunday morning. Problem z przenikaniem jest taki, że po pierwsze w RF nie ma takiej opcji, chcieliby to zaimplementować od zera, jakby nie ma opcji włącz przenikania. I faktor musi być realniejszy od rzeczywistości. Przenikanie nie jest realne, także to nigdy nie będzie przenikania w RF. That's definitely true. Now we have this very funny, actually, photo or montage that was done by Kuba. He's actually taken a football montage of a referee looking at VAR, and of course, on the VAR, he's got a photo of the virtual Le Mans. So, and he's actually VAR, virtual amazing racing. We couldn't agree more. Thank you very much for this montage. And yeah, going back to our Lego Group competition. Now, for those of you who aren't aware, Lego Group is a sponsor of the 24 Hours of Le Mans Virtual. So we set you a challenge. We want you to recreate or create your very own 24 Hours of Le Mans trophy with Lego or Lego Technic. And if this could inspire you, here we go. This is the one that the GTE teams will be receiving, the winners there. And of course, it's exactly the same LMP winners. Now this one, Michael van Steelsenten, 6,5 na 10 bym dał. And girlfriend. What a fun thing to do together. Yes, that does look fun. Look, and look, these little girls sitting on top of the trophy. So this is her interpretation. First LMP2
2. Look at the LMP, sorry. Look at that, all the detail. Kopałem 2 idiotyczne warningi, no ale 2 warningi na Attention to detail is 6 amazing godzin here. We jazdy, will be no to announcing the okej. winners of this competition at Procentowo of jakieś the race, and the winners will 2%? receive 2 tickets to the Po prostu 24 muszą hours się of Le Mans rozwalić liderzy, albo musi ich Dudes, you rozłączyć. haven't already started, get constructing. You've got a few hours left for the end of the race to get building your very own Le Mans virtual trophy. We would love to see your very own interpretations of it. And don't forget to use the hashtag Le Mans Virtual. Send us your photos or put them up online of where you're watching from, who you're watching with. Show us your setups. We would love to see it. We're trying to make this as interactive as possible. So yeah, just join the conversation. Haley Edmonds being social. Now, was that referee watching VAR at Molineux? That would have been completing the circle there, wouldn't it? That would have been a very nice extra little layer of detail. However, we'll probably have taken you 24 hours to find a suitable photo. So there we go. All right, so just to bring us back up to speed again, because there are others who may have been away for a little while like I was. This is our race leader, Real Team Hydrogen. And number 70 car, Jeffrey Rietveld at the wheel at the moment, has been sort of in command, really, since the demise of the 1-2-3 Team Redline car that was driven by Max Verstappen at the start of the race and then into retirement before night time yesterday. And it's under constant threat, although not really quite pressure, because although they're still on the same lap, they're not immediately with each other, by the number 1 car, last year's winners, Rebellion, or 18 months ago, the winners in 2020, Rebellion GPX Esports. What happened then to 28 Veloci Esports? Because they were actually swapping the lead with Redline early on in the race. So they ended up running around in 3rd position. Mike Epps was behind the wheel, and as far as we know, we weren't 100% sure if it was engine or not. Looking at the data and stuff, we can say with 99% certainty it was fuel. Came round onto the start-finish straight, went all the way up to Dunlop, and then the engine started to cut out, and then it died. Looking at the stint length, he was a lap over what everyone else was doing, and so clearly has just been in the rhythm, driving around. It's so dangerous to be in the rhythm and not have someone in your ear and just be like, look, you're in the Porsche curves, remember, you are pitting this lap, pit request, come into the pit lane. Mogę wam pokazać. Kaska jest. When you're in the rhythm, $250 000 w puli, no ale wiadomo, że to tak brzmi zawsze. Corners. Correct. Don't think about the pit lane. Correct. Prawda When jest. we were talking to Job Van Uyten, we hoiked him in onto headset just as he got out of his rig. Yeah, I here saw in the you studio. yelling over at him. Like yeah, and he was saying, you know, from sort of 2 or 3 laps out, the guys are on the radio going, okay, on the straight this time, want you to select this many laps. Takie są nagrody. Czyli jakbyśmy skończyli, to mamy 12,5 tysiąca za sezon, skończymy na P2 i 12,5 tysiąca za Le Mans. Więc pół punktu zadecyduje, że 10 koła złotych będziemy w plecy. No, na pizzkę będzie. Nawet parę pizzek, także spoko. No, o tyle fajnie. No już wyłączyłem, ale widzieliście, że jakby nie jest tak, że zwycięzcy dostają 50% puli, a potem tyle co nic. Ale po prostu prestiżowo, wiecie, jakbyśmy tam pół punktu by nam zabrakło do P2 i byśmy na P3 skończyli, to tam, no dobra, wiadomo, że szkoda kasy, ale jakby względem osiągnięcia to tam P2 czy P3 nie dużo zmienia, no ale to będzie mówił o P2, nie? Za rok czy 2 dni, jakbyśmy wygrali drugi raz z rzędu, mówili ludzie. No ale co zrobisz? Czy można kupić nasze koszulki? 5 to go. Szczerze mówiąc, nawet nie jestem pewny, jak procentowo to będzie ustalone, ale Williams tam nie odcina jakoś. Ale nie wiem, jak to będzie między kierowcami podzielone, między pasami. Sezon jeździliśmy głównie we 3, Lemon we 4, no to nie wiem, jak to pogadamy. Koszulkę? No wiesz co, chyba nie można kupić.
and yeah, been here. It's been very hot actually, but enjoying some time with the family now. No nie, można kupić. Yeah, you hear me okay? Yeah. Where are you in the world right now, Mike? What have you been up to in the O, break? właśnie, ziemniak podesłał. Just down in Monaco, so just in the apartment. Just had a bit of a lazy morning, to be honest. So yeah, all good though. Good to catch up with you. See my teammates as well. I've not seen you for a little while. Powiedz, że ja oddam koszulkę. Oddasz? No bo już nie możemy używać i tak tych zmale. No właśnie, to mamy po 3 koszulki do oddania. Używane, ale chcecie. A ja mam takie ze 2 chyba w ogóle nieużywane praktycznie. Jakiś szykup. So just try to adjust my jet lag already, so I'm still looking good. Yeah. So maybe we could get you a simulator drive all the way through the night. We've still got about an hour. No dobra, jakieś zainteresowanie jest, to going here, guys. So what do you say? We'll get you a simulator each, and then we've still got time for you to, connect up and put a Toyota car in the race like we had last time around. What do you reckon? I mean. So gonna be out a little bit farther from the base for sure, but yeah. It'll be fine. How did you find the virtual experience last year? Nie ma za was when you were competing for Toyota, a little bit tough, huh? To Proszę compete bardzo, with these super fast sim racers. Mało. Yeah, definitely, yeah. There is some very quick guys, and yeah, we definitely prepared for it, and it was really hard, but at the same time it was fun, actually, Today, what you can do with the simulator. Deletraz zapomniało zjechać do boksu i many aspects, kończyło im się paliwo na torze. Z tego co wiem. It's very close to reality, and simulation is been getting more and more popular during these last years. I think with the COVID situation as well, it got kind of boosted as well. To jest lipa w RF-ie, jak się zapomnisz, no to koniec, no odpadasz, nieważne. Nie ma tołu żadnego, żeby cię skolowali. Nawet wiecie, no tam stracić 2-3 kółka, ale pojechać dalej. Nie, no po prostu się nie da. Kończyć się waha, to DNF. And as I was here in Argentina, I couldn't really build my simulator on time, so it was a bit unfortunate to be part of it. So you have a simulation software, obviously you use to prepare for the World Endurance Championship. Mike, is it you or which of your teammates is Sim King? Which of the 3 of you would be the fastest? I'd say definitely not me. Ha, Marcin tutaj Grzegżółka do mnie napisał na Discordzie, a on już tutaj pisaliśmy ze sobą parę razy. Should I start joining or not yet? I haven't got much talent on the simulator, I have to say. Still The factory one more lap. These ones we have at home, I find it really hard. So this virtual 24 hours of what's your talent? It only goes to virtual. I think I'm out of a job. What's your talent limitation, mate? Coś słyszę, kurde, podwójnie, czy... I struggle to feel the sim, I don't really get any feeling for the car and stuff, so yeah. I remember I binned it on the first lap through Porsche curves, and my engineer was screaming at me in the virtual race, so... yeah, I don't know, I just find it hard. Yeah, not so easy. Mamy, jest w opisie wszystko, nasz Discord. Had a go in the virtual world. You were world champions of endurance this year, but next year you've got a little bit of company in the shape of a new Peugeot hypercar. You've obviously been fighting with Alpine. You've been fighting with Glickenhaus throughout this year. Are you excited about the challenge from Peugeot coming through the middle of this year? Real races. Yeah, I mean it's very important to have the competitor at manufacture our championship. But however, I think 2023 no, dogadamy się is do going to have koszulek, even Marcin. more manufacturers coming around. So No coś się wykrzaczyło, wiesz? Ja też właśnie się zdziwiłem, ale odśwież już jest okej. No zgadza się, ten sam dyrektor. Eduardo Reitas? Też mówię, o, czerwona flaga może?
Would you guys be behind implementation of hypercar into virtual Le Mans, that being a part of the World Championship? I know Mike might have to spend, you know, 1 or 2 just to hours give getting you up to info, speed. Nico, But Jose, would you normally you will do would 3 you be behind stints. a The virtual last round stint of should be the World Endurance 6 Championship laps. as it stands? What I'm planning for this last stint is to put soft and to fuel for 7 laps. Well, as I say, I do enjoy, Of course, it can simulators, change but, in function of the I time had lap time we experience do, back in the if days. I we was are quicker or flying slower. quite a bit, but But that's the yeah, plan. why not? I mean, Okay. it's always nice to race, and even if it's in the sim, I really enjoy it. It was suggested before to this do year's 3 stints with the 24 same hours set. of Le Mans was an absolute fairy tale Anyway, for where you we guys. are, it doesn't Yeah, it change doesn't. so Kind of much. put So. our audience in the position of Should I what join? it feels like to cross the line Now you having can, yes. won arguably the biggest race on Earth, Mike. No właśnie. W zeszłym roku jak prowadziliśmy, to był Red Flag i nam Somebody else wyeliminował if Mike przewagę. can't hit me. Tym jakby się Kamui, przydał, let's to go nie ma. for you on that one. What does it feel like, you know, you're No, in, wiesz Mateusz, weź też yeah, pod uwagę, Japanese że driver Red Line się in wiezie a- teraz, in a nie? No, oni nie Toyota, mają po co cisnąć, crossing the line oni to sobie win, jadą to do mety. win Le Mans. Try to Agustin put w us sumie in the też, no, cockpit. jakby nie ma co teraz bardzo patrzeć na tempo już. You know, I don't know. I think we've been a couple of times nearly won the race. I think even year before, I think we were winning the most of the race. Our factor due to not puncture working that for we me. lost the winning Le Mans. So I think we Okay, tried to can push you hard. We quickly worked very hard do as a something? team, Or? and finally made it last year, which is so under the Yeah, pressure that's right. because just wishing to not happen anything in the last couple of hours because we have enough margin gap behind the car. So I think it's just a finger crossed in the last couple of hours. But I think finally we made it, which is I think very proud because when you won Le Mans, it's like when you see from the top of podium and all the the spectator and the team members, it's been one of the highest memory. Yeah, totally. Joining again for potentially for this year's World Endurance Championship. Is there anything, Jose, that you need to change, that you need to say to the guys moving into another year of competition? Tak moja narzeczona mnie męczy, żebym was poprosił o łapeczki w górę, no to proszę w jej imieniu. Jak narzeczona prosi, no to chyba dacie, nie? To your two teammates getting prepared for this year's World Endurance. It's not working. I'm sorry. Well, I don't really Okay, have to say much. one option is that Augustin continues. Okay, it's working. They're always on the top of Okay, the game. okay, great. So I just really looking Ta mota forward, z tymi honestly, potworem zawsze, to be nie? back on track, on track with them, especially with Mike and Kamui. We've been enjoying a very nice already few years together. We became very good friends, which is one of the also nice things of endurance, you know. The relationship. We still the have build up with your 2 laps, teammates, right? Yeah, a the bit team more and than 2 everyone. laps. Okay, great. And yeah, we're gonna have Wiesz co, some time Przemek, now, no especially przecież szukać eventów. Cars are to loading, so catch up a good. bit Nie together. wiem, kurczę, o eventach zawsze się po prostu słyszy, wiesz, gdzieś hopefully zawsze są for promowane what's na coming mediach this year, in the społecznościowych. year, and yeah, Zależy na we jakim will simie się start ścigasz. testing also already in January with Toyota, and yeah, looking forward to be back in track with them, especially in Sebring on the first race of the championship. Mike, Toyota, an LMH chassis, Patrzcie, co racing łapek into the poszło. future in terms of LMDH competitors. Do you think it's going to be tough to balance the two classes? Do you think it's going to be an easy car to compete with, or what are your thoughts when the LMDH cars arrive on your shores and try to challenge you for victory in the World Endurance Championship? Well, I hope it's all going to be, balanced really well. I think, this last year and, this year is going to be a time for them to really figure out the BOP and how they manage the things between the cars. And then, yeah, with the LMDH guys, it's going to be pretty interesting. I think everyone's excited that we can all go racing together. Us for maybe joining some of the American races, for them joining Le Mans. So
Yeah, I think everyone's excited. Just hopefully they can get it all working well, and that we all have Nie no, good cars every all już 24 godziny wyścigów nam wystarczy. Jak na razie, spokojnie, za tydzień nie planujemy. No to wiesz, Przemek, w Race Roomie masz po prostu zakładkę Competitions. I tam są wszystkie zawody sportowe. No, ACC to tak jak a na AC zwykłym to nie wiem. Tam jest. Ale na pewno ktoś tutaj napisze na czacie. I'm looking for always when you the first race of the season in Daytona. It's been great, and I think the really big championship there and very competitive. All the driver been ready. Okay. And I always look See me? forward. And Yes. to be honest, I think winning Daytona 24 also it's great because it's amazing race. And obviously, I think the old team they're giving out the effort. It's been like really high. To zależy, Kacper. The level for the championship in terms of the To competition jakby the na next czym ci lap, zależy. it's high as well. So I think, Jest next lap. Jak chcesz się ścigać tylko GT-kami, no to wal w ACC, a jak chcesz i w ligach jakichś, tak, no to ACC, a jak chcesz for fun i bardziej różnymi samochodami, wiesz, masz wyścig co godzinkę, no to chyba racing masz zajebiście. Zależy. Thank you. That's a mighty fine title to have in your CV, Le Mans winners and World Endurance Championships in the same year. Everything had been looking really strong for the number 7 team all year long, and they finally got to deliver on their pace against their number 8 rivals, the Toyota Gazoo Racing team, with the Teams Championship and the Drivers' title in World Endurance. Well, let's take a look at some of the action. Here is the 56 team project. Porsche just overcooking it down into Mulsanne corner, and there was the race leader Virtual going through the Endurance second car in Championship. shot. This is 71, the race leader in GTE. A little moment to worry, and that's potentially why you don't roll off the brake when you're having a spin at a corner like that, because you never know what's coming. That was one particular bullet dodged for the Team Redline BMW, wasn't it? Yeah, it certainly was. We've got plenty of stuff for you to interact with as well. Not only, obviously, the hashtag Le Mans Virtual, but also on the Traction GG YouTube channel, where quite a lot of you are watching. There was a little bit of a vote that went out. Which team do you think is going to take the LMP victory in the 24-hour Le Mans Virtual? 72% of people watching think it's going to be the real Team Hydrogen Redline. 18% think the Rebellion GPX Esports car is going to come out on top as we see 18% ludzi wciąż myśli, że wygramy wyścig. Kurczę, ale... 5% think that Floyd by Colliers Burst will win, and 5% think that Sem9 Flash Axel will win, which, speaking of them, what a race they are having right now. Running around in 4th position, obviously been having the tweets coming in from Sarah Sahadin about the backstage stuff, watching it unfold. They're saying, running in 4th position, let's push hard, boys. There was one other tweet as well that came through that I thought was very interesting. Yeah, so we boxed this lap with fuel and tires and driver change. Pointed out, with the retirement of the Veloce Esports car, that means 3 of the top 4 cars on the grid will not finish the race. The last time that happened IRL, fantastic for giving us this information, was in 2010 when the Peugeots locked out the front 2 rows. And all through Conrods. Yeah. Wow. There we go. Thank you to you and Wayne for that information. That is fantastic. Not me and Wayne, but you and Wayne. You and Wayne. Wow, that's fantastic. Well, Jeffrey Rieveld just stopping for Real Team Hydrogen. We saw him coming out of the pit lane. That brings the gap down to 13 seconds over Agustin Canapino. Rebellion GPX Esports, but Rebellion GPX owe us a stop at this stage. 38 now completed for Real Team Hydrogen. It has gone green all the way through. We are now on lap 380. They have made their 38th stop. So as you can see, they are doing just about what we expected, a 10-lap stint, because it's an awful long way to go to try and creep an 11th lap. So, reminder for pit request. In the Floyd by Collars burst car, and Sem9 Flash Axel, which is now in the pit lane for fuel. That is the battle for 3rd place at the moment.
and one of the cars that looked like it was going to get right up there was the number 14 Race Clutch Alpine, particularly when Rory McDuff was having his stints during the night. I mean, well, late in the evening and early in the night, was just carving through the LMP field like a knife through butter. He was absolutely mercurial. Unfortunately, then they had an issue, didn't they? And and that has cost them. And it, you know, there you go. Le Mans is a cruel mistress. That much we know, and that much has never really changed. There is the roundabout down at Arnage as well. You just saw from the overhead shot. So the modern racing track corner at Arnage is no longer really the sort of main road that diverts off to a roundabout on the way to the supermarket, and then back down on the public road heading towards the city of Le Mans. So the old track goes straight ahead there and remains there because it was a public road and remains a public road, but the new track comes through these Porsche curves. Very high speed early sector, then bleeding off a bit of speed in the middle and still trying to carry as much as possible past the karting Alain Prost there on the right hand side, down past where all the big manufacturers stands will again be in the years to come, and down into the first element of the Ford chicane. Pit in is on the right hand side, and then a tighter second element. This is the one that's caused so many problems in real life and in the race, and where we saw the demise of the Team Redline car, Max Verstappen driving it and just taking too much of the inside, trying to get by slower traffic into the barriers. Pit stop for GPX Williams. This is the number 1 car that won the race in 2020. How many warnings do we have? 10? Been a slight still 10. in their driver lineup. Agustin Canapino is the newcomer into that team, that they have still got relentlessly strong pace. They are really on the money, and any kind of sniffle, hiccup or anything else for Real Team Hydrogen will put them firmly back in the driving seat. But I do like that, you know, like with the number 1 car, same with both of our champions on either side, they retain 3 of the drivers. They went to victory. Now, it was 18 months ago that we did that, and they're still all working together and stuff. I really like that. You know, it's the camaraderie and stuff. Bit of a shame not to see Raffaele Marcello in this round. We have Okay, Nico, good luck. in the season. What tires do you have? Thank you. The Le Mans Virtual Series, so he has been at some points in the season. It was just for round 3 that he jumped in medium. at the yes. race of the Nordschleife. Unfortunately, they only finished 7th on that day, obviously in the curtailed race that we had in the Eifel Mountains. But shame we didn't have him there. We do have Agustin Canapino, is fantastic. Same with obviously Ian Chanjuven, Josh Rogers, Tommy Osgard. That car is out of the race. Those 3 drove 18 months ago. This time. Sound muted. Jadę ostatni stint. Byle do mety teraz. O nie, ale overlaya nie włączył. Ale błąd. O nie, Nikodem. Sound resumed. Aj, tylko Andrzejku overlaya nie ma na streamie. To dziwne dawały. Dziwne dawały. Dobrze policzyłeś. Majstra tracimy o pół punktu niestety. Ale z takim nastawieniem zaczynaliśmy Le Mans, że po prostu kto wygra wyścig, ten wygra mistrzostwo. No i wiecie, czy o pół punktu, czy o 20, no to
Liderzy mieli więcej pecha w tym sezonie od nas, co by nie mówić. Mieli jednego DNF-a ze swojej winy, ale wyrzuciło ich też na Nordzie. Gdzie my też mieliśmy bardzo słaby wynik, nie do końca ze swojej winy, no ale jakieś tam punkty zdobyliśmy. A ich wyrzuciło po prostu, także nawet ze wspólnymi mistrzami. Nie ma punktów za fast slapa. Chyba. I think I have softs on my car. I think I have softs on my car. Sound muted. Okay, how can we verify this? We'll see by degradation. Okay. Or just you can take a look on our stream, I mean the main stream, and if the tires are yellow then they are mediums, and if the tires are white then they are softs. But I think they are softs. Okay, I'll try to see on the main if I see you. I put mediums.
Patrzcie, co wymyśliłem, live timing wam. Ja cię kręcę. Ja to jednak. A, można zrobić overlay. Bardzo wszystko jest robione. Kill switch to jest po prostu wyłącznik awaryjny. Yeah, softs for sure. Jakby zaczął Foxy wariować czy coś. Maybe it's just you are too quick now. No, no. Change. Sound We resumed. do. Sound muted. Okay, so do you want to do double stint on those ones, or then we just exchange? We do then two times medium. I'm gonna do the full stint on salts and then put mediums. So one stint on soft and then two mediums, right? Yeah, well, what we meant to do, but in reverse order. Yeah, yeah, perfect. That's what I was planning. Okay, good. Ale ja patrzę, że Erkan jedzie. A, P6. I chłopaki. So 1 minute, a minute and a half. Godzin dziennie? No wiesz, to zależy od tego, co się zbliża po prostu, jakie wyścigi się zbliżają. Wiesz, teraz w przyszłym tygodniu pewnie ledwo dotknę kierownicy. Nie ma nic. Chociaż BOP do Adaka musimy kupować, no okej. Ale tak przed Lemą, no to jeździliśmy, myślę, tak po 5-6 godzin dziennie. No, 3 monitory są lepsze niż jeden, pod warunkiem, że masz kompa absolutnie topowego, żeby FPS-y, no i pod warunkiem, że same monitory. Jakby, że nie przeoszczędzisz kupując gorsze monitory, ale 3 zamiast lepszego jednego. Podstawa to musisz mieć 144 Hz, 1 milisekundę reakcji. Jak cię stać tylko na jeden taki monitor, to kup jeden. Jak cię stać na takie 3 i masz kompa, który to udźwignie, to kup 3. A najlepiej to kup sobie ultra wide'a. Super ultra wide'a. To myślę jest najfajniejsze rozwiązanie.
Właśnie daje większe pole widzenia, ale nie żre aż tak FPS-ów jak triple, więc przyjemne to. No, to ja bym dużo bardziej wolał mieć 150 FPS-ów na jednym monitorze. 80 na 3. Teraz koleczek elegancki, nie? Najmniej przyjemny jest Indianapolis na pewno. Ten prawy zakręt wejścia jakby w Indianapolis, ale to ze względu na ten samochód, on jest tam taki bardzo nadsterowny. W poprzedniej edycji było dużo gorzej, teraz jest troszkę lepiej, no ale trzeba uważać, żeby tam nie wyspinić. No ja używam dodatkowego dashboardu, mam telefon z dashem. A dashboardów masz dużo, jak sobie SimHuba zainstalujesz, to masz tam do wyboru do koloru, możesz zmieniać się pod siebie, jak tam uważasz. No, czy rozczarowany? No po prostu niedosyt będzie na pewno, ale no ciężko, jakby cały wyścig praktycznie na tym P2 przejechaliśmy, no to nie tak, że jedziemy pół sekundy na metę za nimi, czy jakiś błąd popełniliśmy i nie wygramy przez to, no po prostu tyle nam było dane. Szkoda, że tego mistrzostwa nam zabraknie pół punktu. Biło na kępce. No nie pomogły, ale nic nie zmieniły w ostatecznym rozrachunku. Widzicie, no po prostu coś za coś, no. Nie no, nie do wiary, że to przegramy o pół punktu, no po prostu ja w to nie mogę uwierzyć. Prawda. To z problemą virtual.
To jest jakoś tak, że WEC i Le Mans są na 2 różnych licencjach chyba. Jakoś tam wiecie, prawne zawiłości z właśnie licencją Le Mans, a nie WEC, tak mi się wydaje. Z tego co się orientuję. Zawody będą zawsze, cały czas. Teraz od lutego jeździmy w ataku znowu. Na Race Roomie, to co jeździliśmy z zeszłego roku, kolejny sezon będzie ruszał. Będziemy tam walczyć o mistrzostwo. Nie ma szans żadną strategią, nic. Mogą sobie zjechać na dodatkowy pit stop i tak będą przed nami. Muszą albo mieć wypadek, albo musi ich rozłączyć. Nie mieliśmy właśnie okazji być na prawdziwym Le Mans, no i to jest błąd, to jest do nadrobienia temat. Zdecydowanie. Ale coś odwlecze, to nie uciecze. Le Mans będzie? Może wtedy właśnie trzeba się wybrać. To będzie bez lap. Zgadza się. No może GG, no. Robi 1,5 minuty w godzinę. Nie, ten karp jest bardzo niegroźny, Marcin.
Bully wywaliło. O. Frederick Rasmussen. No, na pierwszych będzie zawodach lanowych Patryk wtedy, nie? W 2018 roku w maju. No to prawda, nie było za ciepło wtedy. No odrobił, no bo Redline nie ma po co cisnąć. No wiecie, po co mają ryzykować. Po prostu muszą jechać. Ważne jakim tempem. A Nikodem na softach w ogóle teraz jedzie, więc też ma troszkę lepsze tempo. Normalnie. A kierownicy mam 100% modstawioną, ale w grze mam 15%. Nie jesteśmy w stanie dogonić lidera. Mamy bardzo wyrównane tempo. Oni mają delikatnie lepsze. Ja na przykład nie mam żadnego modelu, jak to liczę. Racingu nie. Nie można, trzeba respektować niebieskie flagi. Ale no jak widać każdy tak właśnie respektuje, że jedzie kółko całe przed tobą i potem stwierdza, że piero. Może on nas też nakręcał. I jest nadzieja.
To dublowany. A nie mówię, że ma się zatrzymać i poczekać, ale jest tak, że na dupie siedzisz dublowanemu, a on sobie jedzie. W ogóle się tym nie przejmuje. Powinien zjechać z linii wyścigowej i cię puścić. Oczywiście mówię o tej samej klasie, nie o dublowaniu GT-ków. Czujesz jak DRS. Chyba. So we finally got a shot of our car on the stream, and yeah, looks like it's white. Yeah, for sure it's soft. It's just to confirm for us. To tylko po prostu puder faktorowy zawsze pokazuje ikonkę. So we boxed this lap with fuel and tires medium. A copy. Po prostu ikonkę DRS pokazuje niezależnie od samochodu. No te scale cars w ogóle mi tu mówisz, a w F1 tak nie ma, że dublowany musi zjechać i puścić tego szybszego? Czy DRF-y tylko były wtedy? No to prawda, pakiet Le Mans ma chyba dosyć mały opór, pewnie DRS by nie dawał jakoś dużo. Ale za to jest tyle prostych, że nawet ten nieduży zysk pewnie by się kumulował do całkiem sporego zysku czasowego. Wejście w Le Mans nie jest potrzebne, coś takiego DRS ma zgadzać się normalnie. Tak, liderzy w boksie. No to też prawda, Paweł dobrze mówi. Mamy na tym. Don't forget to request the pit. Mówi mój inżynier. Mamy ludzi od tego tyle. No, 0,2 to tak jeszcze wiesz, jest tam mały zapasik, żeby cofnąć jak przestrzelę box czy coś. Tak, pół biedy. Taki wypadek, w którym urwiesz koło, ewentualnie to nie wypadek, ale jak ci się skończy paliwo na torze i spalisz silnik, to wtedy jest DNF. A jakieś tam urwane skrzydła, zawieszenie połamane, ale koło nie urwane, to wszystko można poprawić. Tak, potem jeszcze jeden pit.
No, Redline ma mocarne składy. No rzeczywiście nie dałem overlaya, to znaczy dałem, ale się nie wczytał, nie wiem dlaczego, a na singlu normalnie działał. Sound resumed. No spoko, zrobiłem tutaj taki live timing, prowizorkę. Prowizorka to nasze drugie imię. Prowizorka to nasze drugie imię. Można tak rozwalić silnik, tak. To znaczy, no jeśli urwiesz tylne koło, to po prostu silnik wtedy pada. Jeszcze jeden pit stop. No nie taki splash, bo ponad pół baku musimy zalać. Nie, im zabrakło paliwa, z tego co wiem. Zapomnieli zjechać do boksu i po prostu stanęli na torze. Pełen bak ma 75 litrów. Są 3 mieszanki, softy, medy i hardy. No i deszczówki oczywiście. Nie ma interów. Najbardziej się opłaca. Chyba muszę kawkę sobie zrobić, przepraszam. Najbardziej się opłaca tu na medach jechać 2 albo 3 stinty, w zależności od jakie ma zużycie opon. Nie, to nawet nie jest tak, że oni oszczędzali paliwo w tym welocie czy coś, bo to by było widać po ich tam jakby... Po prostu zapomnieli zjechać, tak, na 90%, 99% według mnie. Zapomniał goś po prostu, że musi zjechać do boksu. To nie było tak, że tam próbowali oszczędzić i im zabrakło. Zaczęli 11 okrążenie jechać. Powinni zjechać na 10, a zaczęli 11 jechać. No wiesz co, na Le Mans schodzimy do jakichś 50. Więc dlatego od biedy ten trzeci stint jeszcze można by pojechać na nich. Ale no wychodzi bardzo porównywalnie, a ciężej się jedzie na tych zużytych gumach na trzecim stincie, więc nie będziemy kombinować. Tak normalnie w trakcie sezonu, bo wiadomo, że na Le Mans jest dużo mniejsze zużycie, bo jest bardzo dużo prostych. W trakcie sezonu schodziliśmy tak do 35% powiedzmy. 20. Od 20 się bardzo duża lipa zaczyna. Nagle jest taki drop-off płynności. G to jest gamer, a R to jest pewnie real driver. G to sim racer, a R to cross, prawdziwy, profesjonalny kierowca. No nie wiem, Maciek, właśnie co myśleć, kurczę, no... Jestem dumny z nas, no jeszcze nie zapeszajmy, no ale jestem dumny, że zachowaliśmy zimną krew. Że wydawało się po chwalach, że nie mamy tempa na starcie, zamota duża, a jednak
Chodzić tam jakiś spin w nocy się komuś przydarzył, ale no jednak generalnie bezbłędnie pojechaliśmy, samochód w ogóle nie draśnięty. Więc z tego jestem dumny, no ale no kurczę, jak jest się, broni się tytułu zwycięzców Le Mans, no to nie będę szczęśliwy, że na P2 skończyliśmy, tak. Wolę F2 zdecydowanie. W iRacing bardzo o wale lubię jeździć i ogólnie iRacing jest, ja bym chciał lubić iRacing i być bardzo dobry w nim, bo mam fajną platformę bardzo tych wyścigów, ale tu bardzo mi nie leży fizyka iRacing. Szczególnie hamowanie, dlatego owale są spoko, no bo tam nie ma dużych dohamowań. Nie jedzie z gazem w podłodze, w większości owali. Ale nie ma takich, wiecie, dohamowań do nawrotów. Bardzo mi nie leży właśnie w iRacing. No ale P2 to jest taki po prostu bardziej budżetowy prototyp. Mam kilku dostawców, Orekę, Ligiera. Akurat tu jeżdżą same Oreki. Nie masz hybrydowego napędu. Po prostu masz silnik spalinowy i tyle. No i wszystko jest po prostu, wiesz, no jeśli jest bardziej na budżecie, no to wiadomo, że jest mniej aero rozwinięte. Mniejszy docisk, mniejsze prędkości rozwijasz. No ale P1 to jest po prostu, masz zespoły fabryczne, które miliony inwestują i wiesz, zyskują sekundy na okrążeniu. Wszędzie. To hybrydami, czy dociskiem, czy innymi rzeczami. Który sim... zniknęło mi na czacie. Który sim najprzyjemniejszy, który najlepszy? Najprzyjemniejszy do jazdy jest dla mnie RF2, ale nie mówię, że jest najrealniejszy. A najrealniejsze jest chyba Assetto Corsa Competizione. Nie, bez znaczenia jest dla mnie taka licencjonowana gra obecnie. Jakby dużo bardziej chyba wolę, żeby na takim RF-ie były zawody robione niż na zupełnie innej grze. No i co, będziemy mieli grę do WEC-a, grę do F1, grę do IndyCar, grę do NASCAR, grę do DTM-u. No jakby ile tych gier może być? Na każdej inna fizyka, nie? Właśnie inżynier nasz napisał na Discordzie, że Rasmussenowi skończyło się paliwo w alei serwisowej i nie dotoczył się do boksu. Zatrzymał się przed boksem i padł z wyścigu. No, tak studiować to można, co? No oczywiście w takiej gierce jasne,
Wiadomo, tak jak w F1, ale nie wiem, czy jest aż takie zainteresowanie by było tą grą duże. No F1, no to wiecie, grindy, walisz, krótkie te wyścigi, no a przecież nikt nie usiądzie, nie będzie jechał 6-godzinnego wyścigu. A zrobienie wyścigów, no tak jak w F1 są wyścigi 50%, 25%, no to tutaj się jakby mija z celem, tak? No na tym polega endurance, żeby wyścig był długi. Także nie wiem, jaki byłby popyt na taką grę. A według mnie przecież ciężar auta lepiej czuć w ACC. No to ciekawe. Nie no, R2 do takiego odpalenia na chillku się w ogóle nie nadaje absolutnie, to się zgadzam. Dramatyczna ta gra pod tym względem. Troszkę się obawiam, że przed R2 jest średnia przyszłość, szczerze mówiąc. No bardzo szkoda, no bo najbardziej mi leży ta fizyka. No ja mógłbym jeździć tylko do RF2. Nie tykać się race roomów, Assetto i niczego innego. No. Jeździć tylko na R-Faktorze. Jakby tylko było co jeździć cały rok na okrągło, to bardzo chętnie. Ale niestety, no ma bardzo dużo problemów ta gra. Śmiesznie z R-Faktorem, bo on jest kilka aspektów, które R-Faktor ma najlepsze na rynku simów. Na przykład feedback, netcode. Ale jakby jest kilka mega super aspektów i niektóre są takie, że jak może być tak źle? Ja tak się śmieję, że R-Faktor mi przypomina taki, nie wiem, jakiś projekt studencki, że wiecie, macie grupę zapaleńców i super zrobili tam super force feedback, fizykę fajną, kompensację lagu, tam takie podprojekty mieli i to super chłopakom wyszło, widać, że mają talent, no ale takie rzeczy jak UI czy tam jakieś dużo bugów i tak dalej, no bo wiadomo, że to projekt studencki, no i tam nie można spodziewać się nie wiadomo czego po nich. Tak właśnie R-Faktor wygląda. Ale pomysł. Tu coś nie działa, a update się wykrzaczy, trzeba 5 razy grę restartować, no bo wiadomo. Wersja beta. No to gra co na rynku jest 10. No, bo mają śmieszną uwagę też takich panałów pokazują. Nie jeździłem nigdy na Automobiliście 2. To nie mam opinii. PC2 też jakoś niespecjalnie próbowałem. Tak liczyłem, że jak Motorsport Games właśnie przejęło R-Faktora, no to że to wszystko tak lepiej. No to tak nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej, szczerze mówiąc, czy się nic nie zmieniło, no ale jakoś tak nie widzę, żeby coś się polepszyło. No, to powiem Ci, że teraz, żeby obronić tytuł, tak szybko przeliczę, to musielibyśmy ponad 2 sekundy co każdą minutę do końca wyścigu odrabiać. To
Może być ciężko. O, chyba najlepiej na Steamie. Chociaż nie wiem, może ktoś pokaże coś. Ktoś pytał, czy mieliśmy wybór między szybszym a bezpieczniejszym setem. No tak, żeby powiedzieć konkretnie, nie, tej wartości nie użyjemy, mimo że jest szybsza, ale niebezpieczna, no to może nie do końca, ale tak faktycznie mieliśmy trochę takich dyskusji, że troszkę mieliśmy takich dyskusji, że faktycznie ten set może jest troszkę za bardzo podsterowny, ale no wszystko, co próbowaliśmy zrobić, żeby ten przód obudzić, to już bardzo się ciężko zaczynało jechać. Tak stwierdziliśmy, że chyba faktycznie lepiej się nie zabić o 5 w nocy, bo mieć takiego seta regularnego. To się stało, że tak źle? No kurczę, no ale powiedziałeś. Minuta 40 straty, a Agustin stracił 20 sekund, bo mu się monitory wyłączyły, czyli liczmy, że minutę 20 byśmy tracili tylko naszymi błędami i tempem. Szybko przeliczmy. 400 okrążeń w wyścigu. 0,3 straty na okrążenie. Tak. Rewelacyjnie, ale też chyba nie ma tragedii. Proszę 919 Evo to jest to LMP1, co przerobili, że to najszybszy samochód na świecie tak naprawdę, tak? Że nie spełniało już żadnego regulaminu. Fajny pomysł. Pit nie jest zamknięty w ogóle. Jechać kółko przed końcem, jak ci się podoba. Wiesz co, ale na transmisji oficjalnej przegapili to wyłączenie się monitorów, a my pokazywaliśmy wtedy tylko oficjalną. Nie było powa Agustina, więc nie zobaczysz tego nigdzie. Idę sobie po energolka, zaraz przyjdę. Jestem. Nie myśleliśmy nigdy o startach w F1 Esports, znaczy no, myślę, że to na pewno myśleliśmy, ale chyba oboje mamy takie same zdanie, że nie podobają nam się zawody, gdzie wiesz, w kwalu o 9:30 nie złożysz swojego besta i już nie masz po co jechać w wyścigu. Jakby wiadomo, no, w każdych zawodach chodzi o to, żeby spiąć się na jak najwyższy poziom, ale tam jest już za bardzo to takie, wiecie, raczej nie startujesz we wszystkich wyścigach, tylko ci, co tam walczą w generalce o mistrzostwo, startują we wszystkich, tak to jest mieszanina.
Więc to takie. Nikodem Wisniewski jest dokładnym przeciwieństwem takich zawodów właśnie, co my lubimy, typu Lemon Virtual, że wiesz, trzeba być regularnym, nie popełniać błędów i tak dalej. No a tam po prostu jak masz, dostajesz dychę w tempie kwalifikacyjnym, no to już koniec. Też niespecjalnie mi się podoba pomysł tego, że uczysz się, co roku uczysz się nowej fizyki gry. Poświęcasz powiedzmy 1000 godzin grze, żeby pojechać maksymalnie, jak uda ci wszystkie wyścigi, żeby pojechać 12 wyścigów. I koniec. I rok przerwy i uczysz się od nowa kolejnej fizyki. Ale ogólnie F1 uważam, że jest bardzo spoko grą. Oni tak łączą wszystko, co właśnie potrzebne, że nie jest to wiadomo jakiś symulator pokroju iRacing czy Refaktora, ale i da się i na padzie jechać, i na kierze. Jakby według mnie akurat zrobili właśnie taką fizykę, jaka była potrzebna. Taką casualową, ale dosyć przyjemną. A jaka może być nagroda oprócz pieniężnej? No puchar jest. Prestiż, no. Wiecie, za poprzednią edycję Le Mans, którą wygraliśmy, nie było żadnej nagrody. O, puchar dostaliśmy tylko, bardzo fajny, ale tak to nie było. Kasy, nie było nic więcej. No ale oczywiście zespół nas bardzo ładnie wynagrodził za nasz sukces i wizerunkowo, no to mega nam to zrobiło robotę. Jakby Javi miał nas zwolnić, jakby miał mnie zwalniać za każdym razem jak P2 dojedziemy. Być restart i sprint do mety. O kurcze, ja bym się w żadnym zespole długo nie utrzymał, ale to jest wieczne P2. Ewidentnie problem z serwerem. O jasne, na pewno coś tam o Moteku jeszcze dalej zrobię. Że w Williamsie jeszcze jestem? Na kontrakcie? Jeszcze nic mi nie napisali, że zerwany. No wiadomo, no P2 to jest super osiągnięcie, no ale tak jak w każdym wyścigu, no kto pamięta, nikt nie pamięta o tych, co kończą na drugim miejscu, tak? No taka jest prawda. My będziemy pamiętać, że skończyliśmy, że zdobyliśmy wicemistrzostwo w całej serii, że P2 na Le Mans, ale nie będzie się o tym mówiło w porównywalnym stopniu. Tak, wygrali, mimo że to i tak jest bardzo fajne osiągnięcie. Timing umarł.
I missed my alarm, but what happened? Nothing happened. There is no red flag? No. Ah, on my timing it says everyone stopped. Yeah, I think timing is acting up. But it's only the live timing. Yeah, it's okay, it will come back. It happened already 2 times in the last one. Fuck, I fell asleep and I didn't wake up. W tamtym sezonie nie było P1 w generalce, bo nie było generalki, bo wtedy nie było sezonu. So it will be hard. Wtedy było tylko Le Mans, nic więcej. Raz cały sezon. How long did you sleep, Louis? Now 5 hours? Ah, not too bad. I went to bed at 6. Before that I didn't sleep at all. But I woke up from 10 to 11:30. I was just watching from my bed. And then I had a little mistake of strategy and I fell asleep again. Yeah, I think timing is acting up. Oh no, it's only the live timing, don't worry. Let's refresh it and it'll be good. Dobry w memy? Nie wiem jeszcze. Nie miałem okazji się przekonać. No, Louis jest bardzo w porządku. To jest taki śmieszek trochę. Ale jakbyś teraz serwer wywalił, to by zakończyli wyścig po prostu. Robił restartu na pół godziny. Studio 397 no more. Rekord pobity. No, na szczęście nie prowadzimy, więc Louis może patrzeć. Problemy z serwerem były 2 razy. Znaczy 2 razy, no. Podczas jednej rundy były na Nordschleife. 2 razy chyba wywaliło serwer i się w końcu poddali. Tam za 3. razem się poddali. Po prostu zakończyli wyścig. Ale podczas temu nie było żadnego problemu, także kurczę, chyba coś tam poprawili od tego czasu. Po tym Nordzie właśnie pozmieniali. Inaczej troszkę wchodzimy na serwer, nie przez jakby menu w grze, tylko jakiś tam link klikamy i się gra odpala, no coś tam pokombinowali, że niby to miało naprawić te problemy, no i tak wychodzi na to, że rzeczywiście. Ogólnie ci ludzie tutaj z tego Motorsport Games się bardzo w porządku wydają, szczerze mówiąc, ale no też wiecie, no jakby oni nie mogą wszystkiego, tak? No
robią tu zawody, ci co tutaj jakby organizatorzy zawodów, może bardziej, żeby było jasne. 15 to idę spać, ziemniak. No właśnie, zacząłem mówić, że organizacja naprawdę spoko się wydaje. No, w połowie sezonu przyszedł taki jeden, tam powiedzmy, jak to nazwać, pomocnik dyrektora wyścigu, no nie wiem jak zwał, tak zwał, no jakby jeden z organizatorów, co tak trochę ciężko nam się z nim dogadać. No ale ogólnie nie, no bardzo w porządku ludzie, no tacy, że... Fajnie. No Błońska to piwko z moją mamą możesz walnąć, co najwyżej, chociaż ona chyba nie byłaby zbyt chętna na piwko. To ja to w Warszawie teraz. Why do you think there were a lot of disconnections? Just looking generally at the amount of DNFs? So, Nico, we boxed this lap. We will normally do 7 laps, but I want to put laps for 8. I want to put full for 8 laps, so it's 60 kilos, liters. Nie zarabiam z kontraktu z zespołem? Cholera, no tak wiecie. To ja nie mam problemu, żeby o pieniądzach rozmawiać. Ale nie wiem, czy innym by się to podobało, jakbym tak dokładną stawkę powiedział, ale dobrze zarabiamy, no. Jaka jest średnia krajowa zarobków? Średnia krajowa brutto to 6000. No to my powyżej średniej krajowej zarabiamy. Brutto oczywiście. Znaczy. The pit request. Ale nie powiedziałem, że 6000, tylko że powyżej średniej krajowej, która wynosi 5900. Ja kończyłem mechatronika. No niby w teorii skończyłem, tylko magisterka się sama nie chce napisać, no i tak czekam, może się weźmie za to pisanie, a jak nie, no to będę musiał jej pomóc w końcu. Jestem inżynierem mechatroniki. No 6000 netto w funtach? No może kiedyś. Aż tyle nie. Ja byłem w profilu Matwis. No, oczywiście, wiecie. Nie, no będzie po 2. Bardzo fajnie się zarabia w funtach, jak się żyje w Polsce, tak? No bo tak jak widzicie, jak w Anglii ktoś ci powie, że da ci 2000 funtów, to okej, no to
pewnie wyżyjesz, tak? Ale nie jakieś ten, a jak w Polsce by ci ktoś powiedział, że da ci 2000 funtów, no to jesteś królem, tak? To po sim racingu zobaczymy. Działamy w różnych aspektach sim racingu. No ja współpracuję z agencją esportową, z PSE Entertainment. Pracujemy z Nikodemem przy takim projekcie nad sztuczną inteligencją, nad wirtualnym instruktorem do sim racingu. Napisaliśmy o Discordzie, że będziemy chcieli tutaj z chłopakami z Discorda test przeprowadzić. Więc wiecie, jak już kiedyś tam w końcu nas Williams wykopie i żaden inny zespół nie będzie nas chciał, no to tak staramy się, żeby to nie było tak właśnie, że forma się skończyła, kasa zawodów się skończyła i koniec dochodów, tak? Tylko tak dać ludzi w środowisku, no i zdziałać sobie też poza jeżdżeniem. A jak nie, no to tak jak mówię, no ja jestem inżynierem mechatroniki, więc to nie jest i zawsze można wrócić do zawodu. Komentatorem myślę średnim by był, a jakimś ekspertem, żeby się wypowiedzieć, coś tam, dorzucić swoje 5 groszy, to bardzo chętnie. Inter Europol w ogóle ma siedzibę pół godziny drogi ode mnie. Nasz polski zespół w Pecu, więc może faktycznie kiedyś będę działał przy polskich LMP-kach. Ja bym coś tam się dogadał z chłopakami. No, ale to mówisz o pierwszej pracy, tak? Cześć brutto, no to nie, to wiesz, no to bez przesady, no brutto, tak? Nie netto. Jak może nas opierniczyć? No, drugie miejsce w jednych z największych zawodów na świecie, to będą nam gratulować. No wiadomo, że my byśmy chcieli wygrać i oni by chcieli, żebyśmy wygrali, no ale wiesz. Arcie paliwka oczywiście. Że jazdy sobie nam nie zaproponowali, no wiecie, Nikodem dostał jazdę szansy w wyścigach Mini Cooperem i Mazdą MX-5, ale dostał. Myślę, że fajne samochody jak na pierwsze poważne doświadczenia w ściganiu, no a nikt nie wsadzi cię do samochodu LMP2, jak nie masz doświadczenia w prawdziwym samochodzie. Ja bym wolał się chyba LMP1 bym wolał się przejechać, ale wolałbym IndyCara od LMP2. No Williams by nie wolał, żebyśmy jechali, jakby wolał, to byśmy jechali, tak? To nie decydowaliśmy pod jaką nazwą jedziemy, tylko właśnie Williams, no dogadali się z Rebellionem, z GPX-em, mają współpracę, no to chyba źle na tym nie wychodzą. Z chłopakami z Inter Europolu w ogóle mamy kontakt, też tam
pewnych sprawach z nimi rozmawiamy, znamy. Może faktycznie, no gdzieś tam, może by się udało gdzieś pojechać na jakiś wyścig czy coś, to nigdy nie mów nigdy. Kontrakt z Williamsem mamy do końca 23 roku. O, Louis bardzo lubi Roberta. Zawsze bardzo pozytywnie się o nim wypowiada. Nie, Szajchu w ogóle nie jara drift. Miałem okazję się przejechać, korzystałem bardzo chętnie, ale to nie jest moja dziedzina motorsportu. ACC ma najlepszy model opon. Zdecydowanie. Tam też może za bardzo trzeba dbać o te ciśnienia, no ale w każdym razie trzeba zwracać na nie uwagę. A w R-Factorze to wiesz, w R-Factorze jest fajna termalna degradacja, że faktycznie czuć, że jak przegrzejesz tą oponę, no to ona potem klęka, ale tak poza tym i flat spoty. No ale to na ile pozwala ci ta opona, no to... Nie jeździłem po update'cie w ACC. A co, dużo się pozmieniało? Z pewnością mnie zobaczycie na przyszłą wirtualną. Tak, jak będzie. Jak będzie na RF 2. No ale to ja druid mam tak samo właśnie, nie? Taki jest odruch, że jak ten uścisk trzeba wyprostować jak najszybciej, a nie go utrzymywać. Nie ma Maciek. No idzie tak jak widzisz, no P2 stabilne. Bez szans już na cokolwiek z przodu. Oczywiście, no wynik bardzo solidny. Ale jedno oczko wyżej byłby jeszcze lepszy. LMP jedzie? No już wam mówię, jedzie 18 LMP-ków. O! I Litoman skoczył na P10 w ogóle, nie zauważyłem nawet, czyli nasz Williamsowy, siostrzany zespół. Super. Potrzebuje tego, co będzie za chwilę miało, żeby było więcej producentów. Widzą zaraz wszyscy producenci do hypercarów, to myślę, że bez stanie popularniejsze. Jebany Nord zadecyduje w mistrzostwie. To jedziemy na tym poli. Nie, o VCO nic nie słuchałem, Maciek.
So we need a miracle now, basically. Yep. What happened to Red Bull? To Veloce? Veloce apparently ran out of fuel on the track. They forgot to pit or something. So we lose it for half a point like this, yeah? Yep. Well, I mean, to be fair, if it was the Coles or other red line, I would be pissed off because we lost 20 points in Nordschleife. Nordschleife, yeah, but number 70 got disconnected. Finished disconnected in Nordschleife, so in the end it's fair. Yeah, they deserve it for sure. Still sucks to lose it by half a point, but yeah, of course, but we did first last year and probably, hopefully, second this year. Second in the championship is not bad. To be honest, I'm not like super bothered by that half a point because like we knew whoever wins Le Mans wins the championship, right? Whether it's by 20 or by half a point. Ja myślę, że rekordu to nie mamy, widzów. W tym roku było chyba więcej. Właśnie nie pamiętam takich numerów, jak że tam ponad 2000 było, ale już właśnie ktoś pisał wcześniej na czacie, że faktycznie było ponad 2000. No rzeczywiście. No subków doszło sporo, jak ktoś jeszcze chce subka zostawić, to zachęcam jak najbardziej. Bonki lightowo, bo dopiero drugi stint na metach. Jedziemy, więc tak jak cały wyścig. W kwalifikacjach było dużo osób, no to prawda. Zakazka jest lana, będzie upgrade, no i super. Na co kupujesz? No, powolutku się kanał rozwija, ale też dlatego, że teraz troszkę zaczęliśmy jakieś filmiki robić na ten kanał, a tak to tylko streamy robiliśmy, no to ja się nie dziwię, że się powoli rozwija, szczerze mówiąc, no bo po prostu nie robiliśmy kontentu. No, radzi tutaj. Kurczę, właśnie ani Toyota, ani Roberta nie mają w składzie, więc no nadzieje są małe, ale wiadomo. Patrzcie, zachęciłem do subów i aż się sypią. How is it possible that there's 7 minutes left? Because what, it's 2 minutes until 2 o'clock? You mean, or why? Yeah, exactly. It started at 2, no? Ah, because formation, lap, etc. Ah. It's because we had to wait for one guy. Adek dobrze kombinuje, no ale kurczę właśnie. Ani Polaka nie ma w składzie, ani Toyota, ani nic, no. Okay. 24,7 zrobił Nikodem w ostatnim kółku? Okej. Tak. Dobrze idzie dalej. Na koniec wyścigu. To tak od VRS-a kupiłeś? A to jestem ciekawy opinii, szczerze mówiąc. To jest warte tego VRS-a? No podobno fajny sprzęt.
No to ja mam w sumie tak samo, Maciek, że mój lik jest więcej warty niż mój samochód. Witam w kurde. Ale mówię to jest dlatego, że liga dostałem, a samochód musiałem sam sobie kupić. Zresztą też samochód w sumie nie sam, bo to jeszcze moja mama sponsorowała samochód. Kurczę, nic sobie sam nie muszę kupować. Latifi pozostaje, no właśnie. Nadzieja umiera ostatnia. No dobra, ale Opel Mastro jeżdżę. Z 2007 roku chyba. Czekałem, żeby nie wymienić na coś lepszego, ale... Kurczę, ciężko jest teraz samochodami. A, jakoś mi się nie pali specjalnie. Ten korek dziwny, że nie miałem żadnego praktycznie samochodu w S3 w Porsche, teraz będę miał. No miałem ile, ze 2, 3 może? Żyjetka ładna, ale... Alfy chyba bym nie chciał mieć. W poprzednich stintach to kurde 10 razy pod rząd. Nie, jeszcze są 2 kółka do końca. Dwa kółka ostatnie. Na przyszłą edycję Radziu to musimy tam jakoś się ugadać, że wy będziecie hostować serwery, to jakbyśmy nie prowadzili, to tam wiesz, klikniesz jakiś wyłącznik, kill restart. Dobra, ale fajnie, no dużo osób jest z nami, ponad 2 paki. Może nie prowadzimy, czyli i tak. No wiesz co, Grzechu, tak tutaj ze zużyciem opon i paliwem działa to, że najszybsze czasy robisz na początku stintu i na końcu, a po środku są najwolniejsze, jak opony stracą przyczepność, a jeszcze paliwo nie może zejść. If possible, please do the cool down lap. If possible, do the cool down lap after the checkered flag. If you have a problem on your car or you're low on fuel and you have to stop, do not press escape. If you have to stop after the checkered flag, do not press escape, please. Thank you. Simexpo jak najbardziej. Ostrzelić, tylko że Simexpo już ma nie być na Nordzie, tak? Tylko tam się przenosi. Leader on the last lap. Leader on the last lap. No to nie my jesteśmy liderem. Powinniśmy być liderem. Kurwa. Mać.
No oczywiście, nawet jakbyśmy wyruszali z przodu stawki, to B2 to Jeszcze zajebisty to wynik. no dobra, zasłużyli na wygraną, super wyścig pojechali, brawo Redline, ale to mistrzostwo... Pół punkta. Se punkty wzięli z dupy na Nordzie. Przecież to jest... Sound resumed. Właśnie nie Andrzejku, źle mówisz, bo ich na Nordzie wyrzuciło. Numer 70, oni nie zdobyli żadnych punktów na Nordzie. Także niestety zasłużone mistrzostwo mają. Niezasłużone, w sensie my... Nam punkty zabrali po prostu, o to mi chodzi. No, nam zabrali, ale oni w ogóle nie zdobyli. To już ich wina, nie nasza. Ale sypią subami. Oj nie, Marcin, falstart, jeszcze nie koniec. Jedno kółko. Mamy A, idź pan. Jako jedyni nie jesteśmy zdublowani, chciałem zaznaczyć. Ale mega szacun dla Bajkolesa, który jedzie na P3 teraz. Oni mieli dzwona na pierwszym kółku. Jakiś LMP w nich wpadł. Byli uszkodzeni. Się przebili na podium. No szkoda. Ale tak jak mówię, no Nordschleife o tyle zadecydował, że numer 70 wyrzuciło na Nordzie, więc oni byli jeszcze bardziej poszkodowani niż my tak naprawdę. Ale no, teraz człowiek myśli o tych wszystkich sytuacjach, gdzie to... Wszystkie 3 pierwsze wyścigi sezonu tak naprawdę to mogliśmy jedną pozycję na mecie zyskać w każdym. Tam, gdyby nie coś tam. I nas kosztowała jakieś 10 sekund. To nie zmieni. Ale przegryw. Checkered flag. Again, a reminder, we are counting on you all to do a cool-down lap. We are counting on everyone to do a cool-down lap. Checkered flag. If you run out of fuel, we are counting on you all to do a cool-down lap. We are counting on everyone to do a cool-down lap. If you run out of fuel on the cool-down lap, stop on the track side. Do not press escape, please. A to dlatego, że pewnie zjechali sobie po softy na pustym baku na koniec wyścigu. Tylko wam pokażę jeszcze bez lapa tego zespołu. Zobaczcie. Okej, no Nikodem zrobił 23700, kurde, w sumie na softach teraz. Bo tak to nie zeszliśmy na 23 przez cały wyścig. Leader may not overtake any cars on track. The leader may not overtake any cars on track. Cars are supposed not to overtake between themselves once they've crossed the checkered flag line, please. Kurwa! It's done for this race. In the NP2 is quite a good result. Yeah, good job guys. Obviously it's not the win, but still, I mean, I'm proud of how we handled that race. Yeah, thank you very much, guys. I mean, we know only 0.5 point sucks, but we could do nothing. They were quicker, and yeah, thanks a lot for the whole work and hours you put in this whole season. Please do not overtake after the checkered flag. Please do not overtake after the checkered flag. Is Agustin asleep? Must be. Ah. He missed the alarm, I think. Yeah, probably.
Yeah. You all guys drove a really smart race. I mean, we deserved P2. I mean, P2 is much better than, you know, anything below. So I mean, we finished first last year, second this year. We're not too bad. We will be back. Also, Rule Martin, thank you very much. It must have been a bit boring for you because there was no yellow, nothing, but appreciate the help a lot. Ja cię kręcę, Paweł, stówkę dał donate'a. Wiemy bardzo. It's difficult to stay awake all the time because it's not the same atmosphere, but it's still interesting. Wyświetlił się Alek, to stówce? Yeah, especially Rule stayed away a whole night, yeah? Yeah, I can prove it. you missed 5-6 hours of the race, Rule, I think. Thanks, guys, for your work. I mean, I'm really disappointed inside just because we lost the championship. I mean, for the Le Mans itself, the red lane was very, very strong, and we didn't do any stupid mistake. I mean, spins happen, but our strategy and our pace was really good and consistent. So I'm just disappointed in terms of a championship that only half points, and we would be a champion. So yeah. Yeah, we'll be back, Nico, next time, next year. And also, I was saying with Kuba before that, you know, in Nordschleife, the Coles and the Red Line, the other one, the 1, 2, 3, they gained a lot of points on us. But this one, the real team, they got disconnected. Yeah, so yeah, I know. It's fair at least. I prefer them to win than the two others that fucked us. Yeah. Dzięki wielkie, ziemniako. Ja cię kręcę. You did very good job. 50. Yeah, I mean, still, remember, like, for Nordschleife, we didn't have a pro, right? Like, you were subbing in last second. And for Monza, you drove very little of the first race of the season. So, like, I guess we would have taken P2 in the championship at the beginning of the season. Yes. That's for sure. Nie ma punktów zapasy słabo. No co, no tak to jest po prostu, no. No widzisz, Andrzejku, tak to po prostu jest. No mieć wszystkiego w życiu. No to prawda. Udawaliśmy, co się dało z siebie. Ja tak mówię, że na pół punktu, no jakby na Le Mans chodziłem z takim nastawieniem, że kto wygra Le Mans, ten wygra tytuł. No, ja to, wiem. O pół punktu czy o 20, no to jakby po prostu było wiadomo, że musimy wygrać Le Mans, żeby wygrać tytuł. No, ale oni byli jakby ci tak troszeczkę poza zasięgiem. To znaczy oni byli najbliżej tych, co nie braliśmy ich pod uwagę, nie? Znaczy ich braliśmy pod uwagę, ale no wiesz co chodzi. Oni byli P4 w klasyfikacji. You have to do in-lap? You have enough fuel? Yeah, but they restarted the session, so I'm in the garage now. Who fucked up? You sure? 72 seconds or something? We cannot get in the pits? Ja cię kręcę, ale donaty się sypią. Teraz Jakub Stefan dał nam 120 zł. Kurczę. Ja cię kręcę. Zaraz nam wyrównają za to mistrzostwo, co go nie wygraliśmy. Wiemy bardzo. Dzięki. Dobry sezon rozegraliśmy. 0 jakichś wypadków głupich. Tutaj też z warningami. Elegancko. User disconnected from your channel. Prawda jest taka po prostu, że dzisiaj wygrali lepsi, no i tyle. A my zasługiwaliśmy na P2 i skończyliśmy P2. Jeszcze 5 dyszek wleciało. Kurczę, ale donate'ów.
it was a long race, fuck. We did 2:24 race in 6 days. Yeah. So no one blew up engine apart Giancarella who fucked up. I'm not sure if you were there, but I had a double downshift into Porsche once. Oof. I mean, I was with like 3 hours to go, so I was sitting there the last 3 hours just spraying the engine wouldn't blow up. I did a bad one in Indianapolis. I touched the pedal on the right. Oh, yeah. I lifted and I touched the pedal, it went high. That's the season, that's the race. Thank you all from Eduardo, me, Luis, Ben, Federico, all from race control, server control, and from FIA. So thank you all for showing up. Great race. Kalendarz Symulator 2 stówki nam dał, patrz, jako pierwsi nas sponsorowali i dalej szybko sypią. Dzięki. Well, we've learned two things so far. That they were a bit quicker in Le Mans, so that we need to focus maybe a bit more and find the last few tenths, and that we need to practice for Le Mans, for all the races as much as Le Mans, because we were very strong here. Yeah. To be honest, I think in the future it's good to practice quali pace, like for all of us. I think quali setup as well. Yes. Yeah. Because then you find that extra bit. 50 olków od Adama, kurczę, dziękuję bardzo. Wiemy. Because Atse was telling me actually a week ago that when they trained for quali, they had moments where they were, okay, not all, but the fastest, let's say, 3-4 drivers all training quali together and trying to improve. Yeah, yeah. And maybe more collaboration, and because for sure the in the end, when you see 0.5 points, can be everywhere. Can be, you know, for everyone can find 0.5 points. No, byliśmy na torach w Poznaniu z Ragnarem. It's not quali, but like whatever, the Nordschleife, we could have been one spot in front if we didn't box, if we boxed a lap later or whatever, you know. Depending on our track position, it can be everything. In Spa, if I was a bit quicker, in Monza, we took a penalty. Yeah, every race. But I mean, the guys' real team, they lost a full race of. We gave them 10 points or something in Nordschleife. Yep. So we can't complain. At Spa, I finished half a second behind P2, behind Yerney. Yeah, true. Oh well, you can always go back and just look at things. The only thing I can tell you is the trophy looks very bad. So we won the good edition. Sorry? The trophy this year? Yeah. The last year's is... Last year we have the real Le Mans trophy. This is worth something. For sure. I just hope they don't get a Rolex, otherwise I will be pissed off, cause... We didn't get one in Le Mans, so... I hope they don't give one in... Yes. Did Rule go to his hairdresser? Ja cię kręcę. 5 dyszek niecałe od Ani Maziarek wleciało. Nie znam Ani Maziarek, ale... Ale Ani Wiśniewską znam. No.
Ta żona mi daje pieniądze. A na jakiś dobrobieg musi się zabrać. Zawsze w poprzedniej edycji też tak mieliśmy. No wygraliśmy, więc było więcej świętowania, ale tak skończy się ten wyścig i tak. Co tu teraz robić? Co tu zrobić, nie? Umycie i do spania chyba. No, naprawdę. No i widzicie, czat. Słodko-gorzki ten wyścig. I hope they do this championship again and okay, or Rafael or Agustin. We go together again. Hopefully. Rafael with Mercedes, he has so many events that probably he will not be able. But Agustin was super good. So. I mean, he was very impressive, I have to say. Yeah, he was great. He finished P3 last year at the most, so at least it's an improvement for him now. In college that was second, finished third. In the end, there's no miracles. The good one stays ahead. Patrz. And also, to be fair, Ola red line last dyszek. year they got disconnected and they were fast too. Kurczę, ale te żony nas wspierają. Ale one są. No dziękuję bardzo. Najbardziej to mi szkoda trochę 22 naszego numeru, bo chłopaki tak szli. Oni naprawdę zasługiwali na podium na pewno. Nie trzymaj puszczy tak. Poranna CS. Ja to się idę umyć, zjem jakiś obiadek i nie wiem, chyba koniec dnia. No taką mi się chce. Jakoś zrobimy. What happened to the number 4 in the pits, do you know? They lost, they were closer to us and then they lost a lap. No ja cię kręcę, gadam, jestem wyciszony. No, mówiłem, że dziękuję bardzo wszystkim za gratulacje albo słowa pocieszenia, w zależności jak to patrzy na ten wynik. I co? I Adak, pierwsza runda jest 15 lutego, to też powiedziałem, jak byłem wyciszony. Fajnie, że z nami byliście, ponad 200 osób nas oglądało na koniec, dzięki za wszystkie subiki, donaty. To dużo kasy wpadło na koniec. To no, sezon fajny, no teraz można sobie pluć w brodę, że pół punktu gdzieś tam można było zyskać, no ale w porządku, pojechaliśmy tak czy inaczej. Dillman again complaining. Congrats for your overall achievement, Franco Colapinto, real or sim, same story. Why, who's Colapinto driving for? WRT. He crashed them out at the start. Yeah.
And they came back to a podium. That's a great achievement for them. I hate Dillman. He always complains. He's a dick. He cheated when we were in World Series. He did dirty stuff. He's the mentally, he's the worst guy you can have on a racing track. He's quick, but he's really dumb. It's incredible. And since the start of this LVMS, he only complains. Incredible. Andrzejku? No. Co, kończymy chyba. No, kończymy. Ale zawsze to tak dziwnie, nie? Tak palić 24 godziny, a potem koniec. Nara. O, to się ma do następnego. Ale tak to jest. VCO nie jedziemy. Byliśmy nic. Nie no, jakiś World Cup to mówił chyba Steven, że coś tam planują, nie? Na różnych simach. No ale to dawno temu, to nic nie słyszeliśmy potem na ten temat, nie? Nie mamy w kalendarz wpisane. No nie. No dobra, czat, no dzięki, że byliście. Nie będziemy zamulać pały dłużej, bo tu możemy jeszcze siedzieć i w końcu dnia sobie pierdzielić. A możemy jakieś podsumowanie zrobić live'a któregoś dnia na przykład. No, oczywiście. Oglądać sobie najważniejsze momenty biegu. Dobra, myślę, że coś tam odpalimy albo pojutrze i sobie jeszcze pogadamy, jak to ułożyło dla nas. Repy sobie pobierzemy od wszystkich, obejrzymy start i tak dalej, przeanalizujemy. To mogło pójść nie tak, a nie poszło na szczęście. Dobra, trzymajcie się. Siemanko. Siemanko i do zobaczenia niebawem. Jest.